Cześć, witam w kolejnym odcinku Librarian on the Road. Ten odcinek chciałbym zadedykować wszystkim współczesnym odkrywcom, historykom, amatorom, poszukiwaczom skarbów, wszystkim tym, za którymi nie stoi być może akademicka kariera, których nie wspierają wielkie instytuty naukowe, ale tym, którzy dzięki swojej pasji, dzięki wytrwałości, dzięki zainteresowaniom odsłaniają białe plamy na mapie historii. A wszystko zaczęło się w Wigilię Bożego Narodzenia 1829 roku. Wtedy to pewien chłopiec dostał od swojego ojca w gwiazdkowym prezencie książkę. Książkę pod tytułem Ilustrowana historia świata. Na jednym z obrazków chłopiec zobaczył ludzi uciekających z płonącego miasta. To jest Troja, wielkie, bogate miasto, po którego potędze nie zostało już nic, powiedział ojciec. Ja w to nie wierzę, powiedział chłopiec. Odnajdę Troję i odnajdę jej skarby. Tym chłopcem był bohater naszego dzisiejszego odcinka, Heinrich Schliemann. Aby prowadzić wykopaliska w XIX wieku potrzeba było trzech rzeczy: szczęścia, samozaparcia i pieniędzy. Pierwszego i drugiego Schliemann miał aż nadto. Niestety, pochodził z biednej rodziny i wizja sfinansowania wyprawy badawczej była dla niego tak odległa, jak dla mnie 50 000 subskrypcji na YouTubie. Ale Heinrich nie poddawał się. Zaciągnął się na statek płynący do Ameryki Południowej, aby tam zdobyć fortunę. Niestety, okręt zatonął i chłopak cudem tylko uszedł z życiem. Trafił do Amsterdamu, gdzie otrzymał pracę w jednej z kompanii kupieckich. Tutaj ujawnił się jego kolejny talent – zdolność do opanowywania języków obcych. Heinrich Schliemann opracował metodę nauki, dzięki której w przeciągu 6 tygodni był w stanie poznać każdy obcy język. Potrzebował tylko słownika, książki napisanej w danym języku i pokoju, w której mógłby na głos powtarzać zapamiętane frazy. Ponoć czynił to tak głośno, że dwukrotnie wyrzucano go z wynajmowanych mieszkań. Mimo to jednak po kilku latach Heinrich Schliemann mówił biegle po francusku, holendersku, hiszpańsku, niemiecku, szwedzku, polsku, a także po grecku. Znajomość tylu języków obcych w zawodzie kupca jest po prostu na wagę złota. I to właśnie dzięki niej przełożeni powierzyli Schliemannowi możliwość kierowania placówką handlową w Petersburgu. Wkrótce Heinrich założył tam swój własny dom handlowy, a zbliżającą się wojnę krymską i gorączkę złota w Stanach Zjednoczonych wykorzystał do pomnożenia swojego majątku. W 1853 roku, kiedy transportował towary na Krym, zatrzymał się w Kłajpedzie. Nocą w porcie wybuchł pożar. Wszystkie magazyny zostały spalone, a wszyscy kupcy stracili swoje towary. Wszyscy, poza Heinrichem Schliemannem. Okazało się bowiem, że zarząd portu uznał go za mało znaczącego kupca i jego towary jako jedyne zostały przesunięte do baraków znajdujących się w innej części miasta. Tak więc dzięki szczęściu, ale i dzięki samozaparciu Heinrich Schliemann stał się niewyobrażalnie bogaty. I po 39 latach od owej pamiętnej Wigilii postanowił spieniężyć swój majątek i ruszyć na wyprawę do Grecji. W XIX wieku mało kto wierzył w historyczność Ilionu. Pojawiła się nawet wśród naukowców taka głupia hipoteza, która głosiła, że wojna trojańska u Homera to tak naprawdę opis sztormu, jaki panował na Bosforze. Dlatego też nasz bohater zwrócił się o pomoc do tych nielicznych badaczy, którzy wierzyli w to, że Ilion istniał naprawdę. Jako położenie Troi wskazali mu oni wioskę Bunarbashi, leżącą w Turcji. Schliemann popłynął w tamte rejony bez zaplecza naukowego, jedynie z pieniędzmi
i dziełami Homera pod pachą. Już pierwszego dnia negatywnie zweryfikował dociekania ówczesnych naukowców. Wioska Bunarbashi leżała bowiem 50 km od brzegu morza, a przecież Homer pisał, że greccy wojownicy biegali od plaży do murów miasta po kilka razy dziennie. Udał się więc Schliemann na północ i tam, kilkanaście kilometrów dalej, odkrył duże, czworokątne wzgórze. Właśnie w tym miejscu, tylko dzięki literackim opisom Homera, spełnił swoje dziecięce marzenie. Odnalazł zaginioną Troję. W 1870 roku Heinrich Schliemann po raz pierwszy wbił łopatę w turecką ziemię w okolicach wioski Hisarlik. Już wkrótce odkrył pozostałości rzymskiego miasta, ale to naszemu archeologowi amatorowi nie wystarczało. Kazał kopać głębiej i głębiej. I wtedy okazało się, że owo wzgórze jest jak ogry albo jak cebula. Ma warstwy, a w każdej z tych warstw inne miasto. Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie. Otóż Schliemannowi bardzo często zarzuca się, że przeorał to tureckie wzgórze niczym buldożer, zupełnie niszcząc młode warstwy osadnicze. To prawda, ale spójrzmy na to z innej strony. Popatrzmy na historię regionu. Gdyby nie te szybkie prace wydobywcze, gdyby nie te szybkie prace archeologiczne, to prawdopodobnie do dzisiaj nie wiedzielibyśmy, gdzie leżała Troja. A to właśnie temu zapalonemu chłopakowi z Niemiec udało się odkryć Ilion i potwierdzić, że był on właśnie w tym miejscu, koło wioski Hisarlik. Ale najważniejsze odkrycie archeologiczne dla Schliemanna miało dopiero nadejść. Zakończenie prac archeologicznych w Turcji wyznaczył na 15 czerwca 1873 roku. W głowie miał już pewnie kolejne projekty archeologiczne, kolejne wyprawy, kolejne podróże. Na dzień przed zamknięciem prac przechadzał się po terenie wykopalisk. I oto obok jednego z murów zobaczył w ziemi jakiś dziwny błysk. Tknięty przeczuciem zwolnił wszystkich robotników do domu i wraz z żoną zszedł do wykopu. Własnoręcznie zaczęli rozgarniać ziemię i wtedy ich oczom ukazał się jeden z najcenniejszych skarbów archeologicznych wszechczasów, nazwany przez Heinricha Schliemanna skarbem króla Priama. Wprawdzie Heinrich Schliemann pomylił się, bo ów złoty skarb był jeszcze starszy, ale to właśnie tym znaleziskiem zamknął usta wszystkim sceptykom. Teraz już cały świat naukowy mógł być pewny. Troja istniała. A jakie były dalsze losy naszego archeologa amatora? Niezwykłe. W 1876 roku prowadził on prace archeologiczne w Grecji i odkrył starożytne Mykeny, a także grób kolejnego bohatera wojny trojańskiej, Agamemnona. Następnie odkopał starożytne miasto Tiryns, po czym popłynął na Kretę, aby odnaleźć pałac króla Minosa. Niestety właściciel ziemi, na której Schliemann chciał kopać, zażądał za możliwość prowadzenia wykopalisk tak astronomicznej sumy, że Heinrich musiał zrezygnować. Kilkanaście lat później w to samo miejsce dotarł Arthur Evans, odkupił ową ziemię i wyobraźcie sobie, że właśnie tam odkrył słynny pałac w Knossos. Heinrich Schliemann zmarł w 1890 roku na zlekceważone zapalenie ucha. Odnalezione skarby przekazał na własność miastu Berlin. I niestety to była decyzja fatalna w skutkach, bowiem złoty skarb króla Priama zaginął pod gruzami bombardowanego miasta w czasie II wojny światowej. Udało się ocalić tylko trojańską ceramikę, którą Niemcy wywieźli do miasta Lebus. Ona także zniknęła za gruzami, ale pojawiła się pewna pani archeolog, która postanowiła ową ceramikę wydobyć. Niestety władze miasta odmówiły jej pomocy. Dlatego pani archeolog uczona poprosiła o pomoc miejscowe dzieci. Za każdy kawałek ceramiki płaciła im cukierkiem. Dzieci ocaliły więc starożytne dziedzictwo, niestety przy okazji odrobinę je niszcząc. Maluchy bowiem były tak łase na słodycze, że każdy kawałek ceramiki rozbijały,
aby dostać za nie jeszcze więcej cukierków. Jeżeli chcecie zobaczyć Troję, musicie udać się do Turcji. Punktem, z którego najłatwiej dotrzecie na teren dawnych wykopalisk, jest miasto Czanakkale. Tam pod wiaduktem znajduje się niewielki dworzec autobusowy, z którego dolmusze zabierają turystów na teren właśnie Ilionu. Wstęp do ruin kosztuje 20 lir, a ich zwiedzanie zajmuje około 1,5 godziny. Na wielu blogach, stronach internetowych, relacjach turystycznych możecie przeczytać, że nie warto jechać do Troi, że zostało niewiele, że można sobie to odpuścić. Być może są miasta, być może są ruiny, które zachowały się w znacznie lepszym stanie, ale pamiętajcie o jednym. To jest Troja. To jest miejsce akcji jednego z najważniejszych dzieł literackich wszechczasów i pomnik tego, do czego może doprowadzić ludzka pasja i miłość do historii. Naprawdę, warto. Jedźcie do Troi, a w komentarzach podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. A jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie nam suba i do zobaczenia w kolejnym Lotrze.